Dzień dobry widzowie, ponownie z Wyspy Sobieszewskiej. Ostatnio już tu byliście ze mną. Kręciliśmy pętelkę po asfaltach, a dzisiaj dla odmiany zrobimy pętlę asfaltowo-szutrową, bo przez całą długość wyspy wiedzie droga szutrowa. W tym roku stawiam trochę na opcje terenowe. Dla tych, co nie oglądali ostatniego vloga, który był bardziej opowieścią o tym, co tam się u mnie dzieje, oraz polecałem wam kilka nowych gadżetów na rower, to tylko przypomnę, że Wyspa Sobieszewska jest dzielnicą Gdańska, położona na wschód od miasta. Są tutaj dwa rezerwaty ptactwa wodnego, Mewia Łacha i Ptasi Raj. Obecnie za mną znajduje się właśnie Ptasi Raj. Tam dalej jest Grobla, gdzie nie powinno się chodzić, aczkolwiek niektórzy ludzie chodzą. Przekop Wisły jest po drugiej stronie Wyspy Sobieszewskiej, a to jest Martwa Wisła. Dużo ludzi tutaj żegluje, pływa motorówkami, ogólnie sporty motorowodne. Tam jest przystań w Górkach Zachodnich. Kiedyś już tam byliśmy na rowerze, ale właśnie było to dość dawno, więc niedługo będzie odcinek z Górek Zachodnich. Też się chcę tam wybrać, bo po tamtej stronie jest bardzo dużo militariów i różnego rodzaju bunkrów. Bardzo ciekawe, jest nawet szlak fortyfikacji, który kiedyś szedłem na piechotę, ale może bym przejechał rowerem. Także jest to fajna opcja, żeby się wybrać na wycieczkę. Plan na dziś to przejechać wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej szutrami. Najbardziej popularna trasa wiedzie przez środek. Jest to elegancki ciąg pieszo-rowerowy. Biegną tamtędy szlaki Eurovelo 9, 10, 13 i większość ludzi wybiera tą drogę. A wzdłuż wyspy jest również ciekawa droga szutrowa, którą warto przejechać. Ostatni raz byliśmy tam z chłopakami w zeszłym roku, ale przejechaliśmy tylko krótki fragment, więc dzisiaj chciałbym wybrać się maksymalnie daleko do końca wyspy. Przyznam, że ostatni raz jechałem tamtędy ze 3 lata temu. Zwykle wybieram te asfaltowe opcje dla leniuchów. Dzisiaj po wjeździe na wyspę od razu atrakcja. Podnosił się most zwodzony. To jest zawsze ta chwila, gdzie ludzie przystaną i chętnie popatrzą, także mam też dla was kilka ujęć. Wyspa Sobieszewska jest akurat tym miejscem, gdzie większość, jak nie wszyscy rowerzyści jadący szlak Eurovelo 10, R10 w stronę rosyjskiej granicy, w stronę Piasków, przejeżdża przez Wyspę Sobieszewską. Także przy okazji można alternatywnie właśnie pojechać tym odcinkiem, który teraz wam pokażę. Wiadomo, że asfaltem jest szybciej, ale szybciej nie znaczy ciekawiej. Jak się tak zastanowię, to w całości ten odcinek na pewno robiłem 2 albo 3 lata temu i pamiętam, że po drodze było też trochę piachu, także zobaczymy, jak to dziś wygląda. Na razie zaczyna się super szutrem. Wszyscy gravelowcy póki co byliby przeszczęśliwi. Nie sprawdzałem wcześniej, czy biegnie tu jakiś szlak, nie przygotowywałem się dzisiaj 100% na spontanie. Widzę, że cały czas mijam nawet dobrze i świeżo oznakowane drzewa szlaku rowerowego niebieskiego. Ja w ogóle lubię jeździć bez GPX-a, bo człowiek widzi więcej, jednak rozglądamy się, zwracamy uwagę na drogowskazy, znaki, oznaczenia na drzewach. Ja to bardzo doceniam. No, z chłopakami na naszych wyjazdach zwykle jest tak, że oni korzystają z śladu, a ja właśnie lubię się rozglądać. No, zwykle to się pokrywa, ale też pamiętajcie, że ten GPX ktoś musiał stworzyć, więc mógł się pomylić. Do tego szlaki często się zmieniają, dobudowane są nowe odcinki. GPX-y w różnych źródłach nie są zawsze zaktualizowane, więc nie wiemy często, czy jest on najnowszy albo z kiedy pochodzi. Także jednak nasz zmysł wzroku to ważne narzędzie.
O, tu jakaś budowa jest. Co tutaj budują? Zobaczmy. Zmienia się to sobie szewo. Czyżby jakiś ekskluzywny hotel? Może jakaś tablica jest chociaż? Żeby sobie rzucić okiem, co to jest. Chociaż trochę wygląda jak żwirownia. Może coś tutaj stało, tylko zburzyli. Nie pamiętam, nie wiem dokładnie na jakiej wysokości czego jestem. Czy to jest główne wejście na plażę. Ale coś się tu dzieje. Zobaczmy tu. Tutaj przyda mi się wasza pomoc. Jak ktoś z widzów wie, co tutaj było albo co tu powstaje, to dajcie znać. Też chętnie się czegoś dowiem od was. Osoby, które obserwuję na strawie, widzę, że ostro cisną mimo często przeciwności pogody. No, taką pogodę jak teraz to ja lubię. Nie jest za ciepło, jest poniżej 10 stopni. A może w słońcu to rzeczywiście być jakieś tam 10 i więcej. Ale jak się jedzie, chłodny wiatr od morza. Ale ja lubię taką pogodę. Dla mnie najważniejsze, żeby nie padało. Pogadałem z wami i chyba zgubiłem ten niebieski szlak. Ja musiał gdzieś tam odbić. Później się zainteresuję, co to za szlak i jak on prowadzi. Dzisiaj tak chciałbym po prostu przelecieć wzdłuż wyspy. Wyspa Sobieszewska, podobnie jak odcinek na Mierze i Wiślanej, poprzecinany jest kilkoma drogami i parkingami, gdzie zwykle jest bardzo dużo turystów, którzy chcą podjechać maksymalnie blisko plaży samochodami. No i to są też takie miejsca, gdzie wy możecie przyjechać, jeżeli macie dalej na wyspę i możecie tutaj zostawić auto, aczkolwiek z miejscem do parkowania nie jest łatwo, nie jest lekko, aczkolwiek da się coś znaleźć. A propos podjeżdżania na wyspę samochodem, właśnie uciąłem sobie krótką pogawędkę z panem, który tu przyjechał z Kołobrzegu i właśnie pytał się, jak tu, gdzie tu można pojeździć, jak do Gdańska i tak dalej. Także właśnie sporo osób wybiera ten kierunek. No ale sami popatrzcie, jak to nie kochać tego odcinka. No, rewelacyjny, twardy szutr. Fakt, że zdarza się trochę twardych kamyczków, no ale to nie jest problem. Jak tam lecicie na niskim ciśnieniu na mleku, bo mleczarzy teraz dużo, to na pewno jest komfortowo. Po drodze też jest kilka wzniesień, bo mimo to, że jesteśmy nad morzem, przy samej plaży, to jest tu kilka takich wzniesień, które, o ile dobrze kojarzę, są wydmami. Nie są to jakieś duże góry, no ale powiedzmy 30-metrowe, co już przy różnicy poziomów 30 metrów w stosunku do tego, że morze jest gdzieś kilkaset metrów po lewej, no to jest dosyć sporo. Widzicie, tutaj dalej jest szlak niebieski, a tutaj widziałem po prawej zielone oznaczenie człowieczka z kijkami, czyli trasa do Nordic Walking. Dla każdego coś miłego. Nie marudzić, tylko pakować się w auta, czy tam w pociąg i na Wyspę Sobieszewską zapraszam. W tym roku zdecydowanie więcej będę tutaj kręcił, ponieważ moja córka tutaj ma zajęcia związane z jej hobby. No i siłą rzeczy czasem ją tu przywiozę i żeby sobie urozmaicić życie, zabieram rower, więc dlatego w tym roku Wyspy Sobieszewskiej będzie zdecydowanie więcej. Ale to dobrze, bo też przez wiele lat tylko przelatywałem przez tą wyspę i przyznam, że nie eksplorowałem tych różnych zakamarków. A po prawej jest ośrodek kemping Orlinek, na którym też w zeszłym roku byłem rowerem z córką. Też bardzo fajne miejsce. Jak jedziecie R10 i szukacie jakiegoś fajnego noclegu, to mogę polecić. Sobie tu wzięliśmy namiot i nocowaliśmy. Bardzo przyjemnie. No a jak ktoś ma więcej kasy, to tu jest hotel Orle, więc tu już macie all exclusive. No i tutaj w okolicy jest też zbiornik wody Kazimierz.
który zaopatruje Wyspę Sobieszewską w wodę i dba o to, żeby ciśnienie w kranach było odpowiednie. Zbiornik wody można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. Także jeśli macie to w planach, to dobrze jest wcześniej przez neta wysłać zgłoszeniowy formularz, bo może się okazać, że akurat nie ma w tym dniu zwiedzania albo już mają komplet. Ze szczytu zbiornika Kazimierz możecie podziwiać panoramę Wyspy Sobieszewskiej. Nie wygląda to oczywiście tak spektakularnie jak teraz widzicie, bo jest dużo niżej, ale uwierzcie mi, że też widoki są ciekawe i zdecydowanie warto się tam wybrać. Ja byłem z córkami 2 lata temu ostatni raz. Bardzo fajnie wspominamy, oczywiście połączyliśmy to z wycieczką rowerową, do czego i Was zachęcam. Zawsze trochę ruchu i aktywności. Mi to się zdecydowanie przyda. Koniec z jazdą elektrykiem. Koniec z jazdą po płaskim. Muszę trochę zrobić kondycji, bo czerwiec niedługo, a nie będę działał Roziego sposobem, czyli róbmy kondycję na wyjeździe, tylko chcę się trochę do tego przygotować. Dodatkowym atutem tego odcinka jest osłonięcie drzewami, przez co aż tak mocno nie wieje, bo dzisiaj wiatr dość silny, a jedzie się bardzo przyjemnie. Także wiecie, poniżej 10 stopni, a ja mam tylko warstwę termo i windstopper i to jest idealna konfiguracja na tą pogodę dla mnie. No i po kilku kilometrach szuterków dojeżdżamy do asfaltu. Koniec Wyspy Sobieszewskiej. Dojechaliśmy do Świbna. Tutaj parking też zawsze oblegany. Przyznam, że w tym roku też sam z niego chciałem skorzystać, ale się nie udało, więc można pojechać kawałek dalej, tam zostawić sobie auto przy promie, jest więcej miejsc. Prom nie kursuje, ale już jest na swoim miejscu. Także przygotowania do sezonu pełną parą. Ruszę za 2 tygodnie w majówkę. Przewiezie pierwszych turystów do Mikoszewa, a dalej na Mierzeję. Także jak już ruszy, to można oficjalnie powiedzieć, że sezon na R10 rozpoczęty. Czekamy na pierwszych turystów, którzy ze Świnoujścia zechcą dojechać do nas. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was w tym roku rusza w tą trasę i ma ochotę przejechać się wzdłuż polskiego wybrzeża. Na kanale cały czas jest bardzo popularny film instruujący, jak wygląda ten przejazd. Niestety ma już on 5 lat, w związku z czym no, pewne odcinki pewnie już są zmodernizowane i nie jest tak bardzo aktualne, także myślę, że zbliża się ten moment, kiedy będę musiał go zaktualizować. Także to był ten krótki, szutrowy odcinek przez wyspę, który chciałem Wam pokazać. Alternatywa dla tego odcinka, którym jadę teraz, jak również do odcinka na ulicy Przegalińskiej, który był w poprzednim odcinku. Zapraszam, jeśli ktoś nie widział. Szutrowy odcinek, jak dla mnie klasa. Zdecydowanie polecam poeksplorować lasy Wyspy Sobieszewskiej, tą szutrową traskę, jak również różne odnogi od niej prowadzące. Tak jak wspomniałem na początku, są tu 2 rezerwaty przyrody, więc jeśli ktoś się troszkę interesuje, ma zacięcie ornitologiczne, to tym bardziej warto przyjechać z dobrym aparatem albo lornetką. Także moi drodzy, było mi niezwykle miło przejechać się z Wami nawet ten krótki odcinek. Komu udało się dotrzeć do końca, piszę w komentarzu Mewa, a ja Wam bardzo dziękuję za wspólną jazdę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na szlaku lub w kolejnym filmie. Cześć, pozdro.